Będę sobie wyobrażał polityka dzisiaj. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Jak się skupiam nad Putinem, ja od jakiegoś czasu czuję, że Putin jest tym razem trochę przestraszony. I Putin przygotowuje się do drugiej wojny. Ale on tej wojny nie chce. Tej drugiej wojny nie chce. I ja mam takie wrażenie, że tą drugą wojną to jest wejście w to wszystko, czyli strona natowska wejdzie w tą wojnę. On się tego obawia. Putin wie, że NATO jest w pełni przygotowane, nie wiem jak to nazwać, do ataku czy do zaangażowania się w wojnę. Jest pełna gotowość do tego. I Putin myśli o negocjacjach. Wojna zacznie się w nocy. Rano wszystkie media będą gotowe z gotowymi oświadczeniami. Te oświadczenia zostaną dużo wcześniej przygotowane. Bo wiadomo, kiedy ona ma się zacząć. Jeżeli tak to wygląda, to znaczy, że być może wojska natowskie wejdą na Ukrainę i to będzie jednoznaczne z wypowiedzeniem wojny, no bo tak to Rosja potraktuje. I wakacje tego roku mogą być dla wielu ludzi zakłóceniem, czyli dużo ludzi będzie uważało, że zakłócono im wypoczynek, możliwość wypoczynku. Czyli mogą być jakieś powoływania ludzi lub dyspozycje w stosunku do cywili mogą być. Jak się to zacznie, to Rosja nie będzie od razu chciała toczyć inną wojnę na zasadzie, że weszły wojska i Rosja robi jakieś ruchy militarne, czy względem jakichś państw, czy względem nawet tego wojska, które wejdzie. Najpierw będzie dyplomacja. Ta dyplomacja będzie trwała do 5 dni. I jeżeli te 5 dni dyplomacji nie dadzą nic, wtedy dojdzie do już poważnych działań wojennych Rosji, ale na początku na terenie Ukrainy. I bardzo aktywna będzie Wielka Brytania. Wielka Brytania będzie się zachowywała tak, jakby brała w tym udział, ale pewne działania militarne Wielkiej Brytanii będą mogły zaprzepaścić dyplomację tych kilku dni. Tak jak gdyby zależało Wielkiej Brytanii, żeby ten konflikt się rozszerzył. Tak. W niektórych krajach zacznie się panika, że ludność cywilna będzie się z kraju do kraju chciała przenieść. Tak na przykład może być w Rumunii, ale może nie tylko tam, że raptem ludność cywilna będzie chciała się przenieść i będą mieli z tym trudności. Nie będą im pozwalać albo będą granice zamykane. I to nie będzie tak, że na przykład z Rumunii do Bułgarii na przykład będzie chciał ktoś się przenieść,
to nie będzie tak, że Rumunia Rumunów nie wypuszcza, tylko Bułgaria nie przyjmuje, zamyka granice. Ale to może być też to w innych krajach. A w niektórych miejscach będą taka delikatna anarchia będzie powstawała, że ludzie będą na sklepy, będą wybijać szyby, powiedzmy nocą ktoś ze sklepów coś kraść, będzie ograniczony alkohol, takie będą, może nie na wielką skalę, ale będzie taka anarchia robiła się w niektórych krajach. To, co na początku będzie ludzi denerwowało, jak się to zacznie, to, że będzie taki dość bardzo konkretny pobór. Ludzie będą powoływani. To zupełnie będzie inne spojrzenie na to wszystko. Przepraszam. To, co miałoby spotkać Wielką Brytanię, spadnie do morza. Nie doleci do Wielkiej Brytanii. W poczuciu skojarzyło mi się, że Wielka Brytania będzie się kierowała prawem osmozy. Osmoza to zobaczcie, zawarte w wodzie zanieczyszczenia, takie jak metale ciężkie, pestycydy, bakterie i inne substancje mogą wpływać negatywnie na nasze samopoczucie i funkcjonowanie. Jeśli chcemy mieć pewność, że pijemy wodę, która jest zdrowa i pozbawiona wszelkich zanieczyszczeń, warto skorzystać z technologii odwróconej osmozy, która jest uznawana za najskuteczniejszy sposób oczyszczania wody. I teraz przełóżmy to na politykę. Ja przecież powiedziałem zdanie wcześniej, że Wielka Brytania, że na samym początku będzie możliwość jednak negocjacji, jakiegoś dogadania się, ale Wielka Brytania będzie się zachowywała w taki sposób, jakby chciała, żeby tam ten konflikt się rozszerzył. Wielka Brytania zachowa prawo osmozy, czyli odwrócenia. Zobaczcie, czyli tu w pewnych państwach może być zagrożenie, albo i coś więcej jak tylko zagrożenie, ale Wielka Brytania się z tego oczyści. W jakiś sposób stosując pewną politykę, przynajmniej w początkowej fazie. Coś, co będzie zagrożeniem dla Wielkiej Brytanii, spadnie do morza. Nie doleci do Wielkiej Brytanii. Jak to się zacznie, granice zostaną zamknięte.